Irena Angowska. Mam córkę Patrycję, lat 26, jest autystykiem. Chodzimy z żar, uczęszcza na świetlicę środowiskową. Nazywam się Olena Krawczanka, jestem mamą 12-letniej Irenki, która obecnie jest uczennicą szkoły specjalnej, ma nauczanie indywidualne. Ryszard Piotrowski, ojciec Aldony Piotrowskiej, lat 25. Aldona jest obecnie studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Artystycznym, na kierunku malarstwa. Jerzy Chadzicki, zielonogórzanin. Mamy syna Grzegorza. Grzegorz jest dzieckiem autystycznym. Studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim na 2. roku. Jestem Jadwiga Dominiak. Mój syn Wojtek ma lat 20. Jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum w szkole specjalnej w Zielonej Górze. Nazywam się Maria Pochyły, jestem ze Świebodzina. Mój syn Grzegorz ma 19 lat i obecnie chodzi do szkoły przystosowania do pracy przy szkole specjalnej w Świebodzinie. Nazywam się Irena Dworska, moja córka Justyna ma 32 lata, uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej. Sebastian Cycuła, jestem prezesem stowarzyszenia. Mirosława Halczak, mama Jacka. Jacek ma 24 lata, jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej w Zielonej Górze. Mariola Kwiatkowska, mam syna Mateusza, ma lat 17, uczęszcza do ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie. Grażyna Kochaniak, mama 22-letniego Jędrzeja, który chodzi do szkoły specjalnej w Zielonej Górze. Mariola Piotrowska, przepraszam z góry za kontuzjowany głos, matka Aldony Piotrowskiej, studentki studiów magisterskich, 1. rok. Anna Zabitowska, mam syna Filipa. Jesteśmy z Zielonej Góry, Filip ma 18 lat. Alicja Kuczyńska, jestem mamą Justyniana. Justynian w tym roku skończy 19 lat i ze względu na odległość od wszelkich ośrodków oferujących naukę dla osób autystycznych ma nauczanie indywidualne, jest uczniem gimnazjum, klasa 3 i nauczany jest programem Szkoły Życia. Nazywam się Wanda Mojsiejczyk, mieszkamy w Świebodzinie. Mój syn Łukasz Mojsiejczyk jest osobą autystyczną, ma 25 lat. Chcemy pokazać szerszemu gronu osób, urzędnikom, decydentom, społeczności lokalnej, że jest problem, że nie ma oferty zazwyczaj dla naszych dorosłych podopiecznych, że w momencie, kiedy wypadają z systemu edukacji, bardzo często pozostają w domu, bardzo często rodzice muszą się nimi opiekować, rezygnując z pracy zawodowej i chcemy się zastanowić nad tym, co zrobić, aby i nasi podopieczni mieli lepszą przyszłość, żeby mogli realizować swoje zdolności, żeby mogli czuć się dobrze, ale także żebyśmy my mogli czuć się spokojniejsi, co będzie za 5, za 10 czy za 20 lat. Tak jak już mówiłam, Mateusz ma 17 lat, uczęszcza do szkoły specjalnej, do ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie, ale w wieku 17 lat dzieci kończą szkołę, tak prawdę mówiąc. My po prostu robimy tak z naszą panią, że przedłużając jemu edukację, piszemy, że Mateusz nie zdał, bo po prostu do 26 roku dziecko może uczęszczać do szkoły i w ten sposób, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby Mateusz przebywał cały czas w domu. Są wakacje, są ferie, to jest bardzo źle. Przypominam sobie sytuację, kiedy mój syn miał lat 12, kiedy jeszcze ta nadzieja naprawdę była dość silna i kiedy tu Państwa słucham, to budzą się demony. Naprawdę potężne demony, bo ja na co dzień wypieram tę myśl, co będzie dalej. Na dzień dzisiejszy ja sobie sytuacji nie wyobrażam, nie myślę o niej, bo się tego boję. Patka cały czas jest ze mną, ja po prostu czuję oddech.
jej, bo gdzie ja się, czy do ubikacji idę, czy do łazienki, czy do kuchni, czy do piwnicy, czy wyrzucić śmieci, wszędzie jest Patka ze mną. Ona nawet nie potrafi, ma swój pokój też urządzony tak jak autystyk. I nie potrafi się skupiać w ogóle. 3 minutki ona już leci za mną, już ja wychodzę do innego pokoju, ona za mną już siedzi. Także ja nie jestem w ogóle wolna, ja jestem 24H przy dziecku. Filip jest w tej chwili w 2. klasie gimnazjum. Ja sobie nie wyobrażam Filipa w domu na przykład. Kiedy skończy szkołę i będzie musiał siedzieć w domu, bo to jest... Ja nie pójdę do pracy, zubożejemy totalnie, a on się wścieknie po prostu. Z tego, co słyszałam od rodziców starszych dorosłych, którzy byli w takiej sytuacji, na przykład Kasia Tołoczko, nasza podopieczna, ona kończąc szkołę została w domu i jest regres, że ona jest w dużo gorszej formie niż była, jak odchodziła ze szkoły. Jak była małym dzieckiem, to ona była bardzo piękna. No taka była ładna, że ona nie wyglądała jak chore dziecko, tylko jak jakiś taki bezstresowo chowany bachor. I ile ja się przykrości najadłam z tego tytułu, bo to znaczy, że matka źle wychowała, nie? Bo niej nie było widać, że chora. 2 tygodnie chodziła do szkoły, znaczy, bo ta nauczycielka widziała, że mi zależy, no to chciała na próbę, nie? Póki tam, no bo no te dzieci też, no bo tam u nas nie było autystyków, ale chodzi o to, że upośledzone dzieci też mają jakiś swój program. No to 2 tygodnie we wrześniu raz zrobiła, nie wyszło, drugi raz zrobiła, nie wyszło, 3. raz zrobiła, nie wyszło. Po 3 latach dali nauczycielkę do domu. Też nie wyszło. No i potem ją odroczyli na stałe i już koniec było. No, a dopiero później, jak już tego, no to ona już wszędzie za duża. Znając historię Kasi, że tyle czasu już siedzi w domu, też jak ją zobaczyłyśmy, to dorosła kobieta, która bawiła się jakąś sprężynką w takim małym zakresie, samodzielna praktycznie w ogóle, pod taką totalną opieką mamy. Ale miałyśmy propozycję dla niej pewnych zajęć, chciałyśmy właśnie obserwować, zobaczyć, jak ona sobie poradzi, czy w ogóle będzie chętna do takiego kontaktu i tu zaskoczenie też było ogromne, jak okazało się, że ona wykonuje część ćwiczeń z naszego testu TETAP dla osób dorosłych. Kasia wykonywała. Dla niej to była nowa sytuacja, to było niesamowite, wiele lat bez jakiejkolwiek edukacji, bez wymagań takich, a tutaj ona usiadła do stołu i wykonywała z nami ćwiczenia. Były trudności oczywiście, ona się buntowała, jakieś takie przejawy trochę agresji, ale zobaczyłyśmy, że znowu dostajemy informację, jak się stworzy odpowiednie warunki dla tej osoby, to na pewno można uzyskać jeszcze wiele więcej od niej. Z czasem przyjeżdżanie do niej było przyjemne, no, zniknęła ta obawa, bo wiedziałyśmy, że przyjedziemy i Kasia chętnie z nami usiądzie do tego stołu, popracuje. Udawało nam się też wychodzić na dwór, gdzie siedziałyśmy, po prostu wspólnie rozmawiałyśmy. Po prostu bardzo dużo piję. Jak wychodzę, to muszę zrobić 2 dzbanki herbaty. To znaczy, jak na długo to 4, ale dzisiaj to już 2 starczą, bo ona już wypiła dosyć dużo. No nie wolno się denerwować. Kasię i tak mamusia kocha, czy miała terapię, czy nie miała. I tak mamusia kocha, a to my rozmawiamy o tym. No i
Idziemy do Aldanki. O, i pójdziemy na cmentarz, a Kasia poczeka na mamusię, daj mi. Bo ja lubię, jak moja Kasia na mnie czeka. A nie wolno się denerwować. Jedno tak Boga proszę, że nie chcę żyje jak najdłużej, tylko żeby my razem poumierali. Żeby komuś ją nie zostawić. Kasia w tym roku będzie miała 37 lat i to, że ona macha tą sprężynką siedząc na łóżku, to wynika tylko z tego, że myślę, że w Polsce nie było rozwiniętej formy jakiegoś wsparcia, opieki dla osób właśnie takich jak Kasia. My realizując projekt, o którym mówiła koleżanka, mieliśmy 25 beneficjentów, dorosłych osób z autyzmem, z zespołem Aspergera po 16 roku życia. Taką nawet pocztą pantoflową dowiadywaliśmy się, że w takiej miejscowości, czy w takiej, czy w jakiejś, szczególnie w takich małych miejscowościach w naszym województwie, na terenie województwa lubuskiego jest bardzo dużo tych osób, które jakby już ich styl życia ze względu na brak oferty dla tych osób po szkole specjalnej, ich styl życia wygląda tak, że one są w domu z rodzicami i nie mają w ogóle zagospodarowanego czasu jako takiego, czasu całego dnia. Jacek od września 2010 roku uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej. Dobrze się czuje, jest akceptowany przez grupę rówieśniczą, przez grupę uczestników. Jednak są problemy, dlatego że Jacek jest taki bardzo stereotypowy i jak przyzwyczai się do jednej pracowni, są problemy, żeby z tej pracowni wyszedł, zmienił pracownię, jest teraz na etapie pracowni kuchennej. No i obawiamy się, że będą problemy, żeby zmienił pracownię, tak? Jest stereotypowy, jak się zakoduje, że ma iść w jedno miejsce, a grupa ma na przykład inne plany. Buntuje się, protestuje. Jest to na pewno miejsce bardzo dobre. Jest to bardzo takie rozwijające, uspołeczniające, jednak ze względu na to, że on jest autystykiem i ma te stereotypie, no trudno jemu się tam odnaleźć. Po gimnazjum zaczął się znowu, co dalej? Do szkoły zawodowej się nie nadaje. No to może na warsztaty terapii, ale pojechałam na badania z nim do Gorzowa i tam powiedziano, szkoda, niech jeszcze nie idzie na warsztaty, jest szkoła przystosowania do pracy. Poszedł od września, chodzi do tej szkoły przystosowania do pracy. I tu zaczął się dramat, bo przez szkołę podstawową i gimnazjum chodził do szkoły katolickiej, która była malutka, 50-osobowa, wszyscy się znali, jedna wielka rodzina, Grzegorz akceptowany, on tam się świetnie czuł, a tu nagle przychodzi, jest zupełnie inny skład, inna pani, inne wymogi i nagle zamiast religii się okazuje, że dzisiaj religii nie będzie, teraz będzie plastyka, no więc Grzegorz bierze plecak i idzie do domu, bo to nie jest zgodne z jego harmonogramem. I póki co do 24 roku życia będzie chodził tam. On już powoli akceptuje ten system. Ale co będzie później? Ja jeszcze mam w tyle głowy cały czas taką myśl, która mnie ciągle prześladuje i nie daje mi spać. Co będzie, jak nas zabraknie?
Na temat przyszłości to słyszałam wiele pocieszających informacji, bo Wojtek, wbrew temu, że tak ciężko było z nim obcować, bo jednak dziecko, które nie je, to jest straszne przeżycie dla rodziców i w ogóle dla całej rodziny, ale był bardzo pogodny, wesoły, rozbiegany, no wzbudzał, że tak powiem, takie optymistyczne spojrzenie na niego, że jednak skoro jest taki pogodny i radosny, to terapia szybko przyniesie efekty. No i nasz Wojtek w ten sposób trafił do szkoły w wieku 9 lat. W tej szkole jest do dnia dzisiejszego, czyli jako już niespełna 21 lat chłopak, facet. No, staramy się stworzyć jak najszerszą bazę zajęć terapeutycznych, zajęć dodatkowych, które są realizowane indywidualnie, aby wspierać jak najlepiej możliwości rozwojowe dzieci i aby indywidualnie dostosować formy i metody pracy z nimi. Realizujemy wiele terapii, m.in. integrację sensoryczną, terapię metodą Tomatisa. Od 2 lat prowadzimy również EEG biofeedback. Od tego roku regularnie prowadzimy zajęcia z logoterapeutą również. Także jest to dosyć szeroka oferta już jak na dzień dzisiejszy. No nie mam się czego wstydzić. Jestem przekonana, że szkoła ukształtowała Wojtka w takim kształcie, w jakim w tej chwili on funkcjonuje. Ale początki były strasznie trudne. Jakby przyrównać szkołę do organizmu, to Wojtek był częstym powodem stanów zapalnych i to takich poważnych, że to było na pewno trudne dla osób z nim pracujących, ale czas sprawił, że przez te 11 lat w tej szkole, że te stany zapalne jakoś się goiły i leczyły. I tak jak mówię, nie jestem w stanie podziękować każdemu nauczycielowi, ale mogę tylko przyrzec, obiecać, że dołożę wszelkich starań, żeby ten ich trud nie został zmarnowany. Nasza praca po prostu kończy się na etapie edukacji i okazuje się, że nie ma na przykład miejsca w warsztacie terapii zajęciowej, nie ma w środowiskowym domu pomocy, opieki i bywa tak, że to dziecko zostaje już wtedy, czy dorosła już to osoba, ja mówię dziecko przez pryzmat kształcenia od najmłodszych lat, ta dorosła osoba zostaje po prostu jakby zamknięta w 4 ścianach w domu i jest to najgorsze oczywiście, co mogłoby się zdarzyć, ponieważ jest to i zmarnowane jakby lata pracy naszej, ale tak naprawdę przecież to chodzi o tą osobę, a nie o to, co my zrobiliśmy, czy włożyliśmy, jaki nasz był wkład pracy, tylko o to, jaka będzie jej przyszłość i czy będzie można stworzyć kolejny etap, w którym będzie mogła się też spełniać, realizować. Nie wszystkie dzieci odnajdą się w warsztacie otwartym terapii zajęciowej, bo wiąże to się też z tym, że może być taka sytuacja, że tam nie ma nikogo, kogo one znają ze swojego najbliższego otoczenia, czyli jakby mają zaburzone to poczucie bezpieczeństwa i może dojść do takiej sytuacji, że przecież nie jest tajemnicą, że dzieci autystyczne czasami występują u nich czasami zachowania agresywne, czasami zachowania autoagresywne, właśnie objawiające się niepokojem w stosunku do tego, co się dzieje w ich otoczeniu. Także jak najbardziej taki warsztat, w którym będą pracowały osoby świadome trudności tych dzieci, byłby wskazany. My nad przyszłością pracujemy każdego dnia. Każdego dnia tą przyszłość wykuwamy ciężką pracą i tym staraniem, żeby dołożyć wszelkich starań, żeby Wojtek był właściwie prowadzony. Bardzo wielką nadzieję pokładam w pracy terapeutów ze stowarzyszenia i lekarzy, i wolontariuszy, dlatego że to jest skarbnica ludzka.
Pracuję z Wojtkiem już od jakiegoś czasu, myślę, że około 2 lat i miałam z nim na początku zajęcia indywidualne. Też nasza praca rozpoczęła się w momencie, kiedy Wojtek wykazywał wiele takich trudnych zachowań, takich agresywnych, autoagresywnych. I ja nie miałam takiej świadomości na zajęciach indywidualnych, że Wojtek tak świetnie odnajduje się w takich pracach już, w pracy zawodowej. I dopiero w momencie, kiedy stworzyłyśmy grupę, mamy 3 podopiecznych w podobnym wieku, to okazało się, że Wojtek w ekspresowym tempie wykonuje większość zadań, które ma. On się denerwuje, kiedy miałby siedzieć bezczynnie, więc jego trzeba cały czas zajmować. Świetnie sobie radzi, bardzo szybko się uczy. Jemu wystarczy pokazać nowe jakieś zajęcie, nową aktywność raz, góra 2 razy i on już samodzielnie potrafi ją wykonać. Bez nadzoru też. Bez nadzoru. To jest ważne, myślę, że potrafi pracować naprawdę bez nadzoru, bo zdarzało się tak, że któraś z nas była na urlopie i tak naprawdę grupę 3 chłopców miała jedna terapeutka i Wojtek jest takim chłopcem, którego nie trzeba, wydaje mi się, upominać do pracy. Tak naprawdę nasza oferta w tym momencie gdzieś się dla niego kończy, bo my możemy mu dać podobną pracę w następnym tygodniu. A widać, że on ma tak ogromny potencjał, takie ma możliwości, które nie są wykorzystywane, bo nie mamy w tej chwili takich warunków. Mimo że mamy z Jurkiem dzieci już na studiach, to nie jesteśmy pozbawieni problemów. My tutaj rodzice autystów, no Państwo, nasi znajomi określacie, że wybitnych, ale też mamy te same problemy. Co dalej? Ona całe życie jest z nami. My też żeśmy swoje życie podporządkowali praktycznie Aldonie. Starsza jest samodzielna, a z Aldoną jesteśmy przez 25 lat, 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że wybitna zrobi studia, skończy nawet drugie, ale nie jest dalej samodzielna. Ona jest dalej autystą. Ona w dalszym ciągu nie liczy do 10, nie zna się na zegarku. Nie potrafi, nie pojmuje pojęć matematycznych, co jest dzisiaj podstawą, prawda? Tak. Funkcjonowania w ogóle. Ona wie na przykład, że jej średnia ze studiów była 4,95, ale ona nie wie, czy to jest więcej niż 5, czy mniej niż 5. Nie wie, ile to jest 5. Patrząc na Grzegorza, studiuje informatykę. Ten komputer był od praktycznie pierwszego miejsca w przedszkolu na Głowackiego. On to polubił, on w tym się dobrze poczuł i to jest środowisko dla niego bardzo bezpieczne. Ale odkryliśmy, że ma swoje uzdolnienia artystyczne, plastyczne, uzdolnienia muzyczne. Ten komputer pozwala mu tworzyć muzykę, aranżować, komponować. Kiedy studiuje informatykę, styka się z rzeczywistością, twardą rzeczywistością, musi się dopasować do wszystkich innych studentów. Ale to nie jest tak, że się dopasuje do wszystkich innych studentów, bo toalety są czyściejsze na Wydziale Mechanicznym. Jest po prostu w tych sytuacjach takim normalnym, zwykłym autystą. Moja Irka ma dopiero 12 lat i jest chyba najmłodszym dzieckiem na naszym dzisiejszym spotkaniu. I dzisiaj nasz dzień wygląda tak, że my codziennie mamy kilka terapii, jeździmy do szkoły, kilka godzin dziennie, pracujemy z nią w domu. Ja zrezygnowałam z pracy zawodowej. Ja pracuję mamą mojego dziecka autystycznego, ale to wszystko robię właśnie dlatego, żeby ona jakoś dorastając, zrobiła się bardziej samodzielna, żeby nauczyć ją przyzwyczaić do tego, że ona później będzie żyła swoim dorosłym życiem, a ja nie wiem, jak to będzie. Dzieci chodzą do szkoły podstawowej, bo mam 3 autystycznych dzieci i widzę możliwości tych ludzi, widzę potrzeby ich i oczekiwania. To znaczy, to nie jest coś tam świadomie przez nich wyrażane. Oni oczywiście wyrażają te niepokoje, które my odbieramy i je interpretujemy. Ale to są ludzie, którzy
przy sprzyjających okolicznościach robią niesamowite postępy i nas zaskakują. Bo to jest właśnie ten problem, kiedy nas już nie starczy, kiedy my zniedołężniejemy. Co zrobić z tymi ludźmi? Kto będzie ich podobnie jak my traktował? Kto będzie miał ten sam sposób widzenia ich, jak my mamy? Nie jak głupków, nie jak ludzi upośledzonych, tylko jako istoty, jako byty, które są ze wszech miar godne tego, aby prowadzić swoje życie w taki sposób, jaki to jest możliwy, ale też, żeby coś dawać z siebie innym. To jest tak, że ja zaczęłam o tym myśleć w momencie, kiedy mój najmłodszy z chorych synków zaczął mi sięgać do oczu i sobie uświadomiłam, że gdzieś cały czas mam w tyle głowy to, że to się zdarzy, ale gdzieś umykałam przed tym. Natomiast w momencie, kiedy sobie uświadomiłam, że ten problem mnie w pewnym momencie będzie dotykał, co dalej się stanie, kiedy ja będę słabsza, kiedy umrę, co będzie z moim dzieckiem, no to się zaczęło myślenie w tym kierunku i zobaczyliśmy, że mamy miejsce i możliwość zrobienia tego i dla swoich dzieci, i dla innych dzieci, podzielenia się naszym doświadczeniem. I dlatego myślimy o powołaniu wspólnoty. Wspólnoty, która by się składała przede wszystkim z dorosłych autystów o różnym stopniu sprawności. Jest nas już kilkanaścioro osób, a wy jesteście pierwsi, bo przecież w stowarzyszeniu mamy teraz 110 podopiecznych i oni wszyscy kiedyś będą dorośli. Także myślę, że już powoli coraz mniejszą naszą wymówką może być to, jak będzie za 20-30 lat. Po prostu musimy usiąść, napisać dokładny plan, bardzo ciężko pracować, pewnie wytyczać gdzieś szlaki, których w Polsce nie ma. Odpowiednie warunki powodują, że ten ich potencjał jest pokazywany dalej światu i naprawdę świetnie odnajdują się w różnych aktywnościach, które im proponujemy, na przykład jakieś prace biurowe. Mamy tutaj podopiecznych, którzy super obsługują różne sprzęty, jak bindownica, laminarka. Tworzymy z nimi kartki okolicznościowe i różne materiały biurowe, bindujemy książki. Też są prace plastyczne, które z nimi tworzymy. Mamy ograniczony repertuar w tej chwili takich możliwości ze względu na finanse, ale wiemy, że jakby poszerzyć tę gamę naszych pracowni, takiej oferty, to na pewno każdą z tych osób dorosłych, nawet taką mocno zaburzoną, bo to są osoby o różnym poziomie funkcjonowania, dla każdej z tych osób można znaleźć odpowiedni rodzaj zajęcia, bo my się o tym przekonałyśmy, doświadczyłyśmy tego. Mamy pomysł na kolejne pracownie, na pracownię takiego warsztatu rzemiosła artystycznego na przykład, prawda, czy jakieś majsterkowanie, pracownię kulinarną. Te pomysły są, plany są, tylko w tej chwili nie mamy takich możliwości. Chciałobyśmy wyjść do nich z jakąś konkretną ofertą, coś więcej niż 1,5 godziny prac biurowych czy jakichś zajęć z komunikacji. Taki ośrodek byłby też miejscem aktywizacji ich tak społecznie, w kontaktach. W ośrodku to, tak jak mój Łukasz, on się bardzo otworzył. I on bardzo pragnie mieć dużo kolegów, koleżanek. Bardzo Justyniana lubi, bardzo się polubili, dzwonią do siebie. To jest, nie wiem, czy któreś z Państwa czegoś takiego doświadczyło. Mój syn generalnie jest osobą bardzo zbuntowaną. Wszystko jest zawsze na nie i do pewnego momentu reagował na wszelkie sytuacje, z którymi się nie zgadzał, potworną agresją. Tymczasem po tych naprawdę kilku spotkaniach on miał zupełnie inny wyraz twarzy. Po nich widać to, jak oni tu przyjeżdżają. Oni są zadowoleni, oni są szczęśliwi. A ty, jak my przyjeżdżamy wcześniej, to przecież już dzwonił dzisiaj do Justyniana, czy on będzie, bo go nie było. Jak tylko drzwi się otwierają, już zagląda, to czy takie któryś z kolegów idzie. On czeka. Poczucie jakiejś przynależności zaczyna się rodzić. Jestem komuś potrzebny, mam tam kogoś i czekam na tego kogoś. To jest I ktoś na mnie czeka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale my o swoich dzieciach mówimy cały czas dzieci, a to są dorośli ludzie.
Nie zniechęcajmy się tym, że nasze dzieci mają po 20 parę lat i nie umieją czegoś, bo zawsze można je tego czegoś jeszcze nauczyć. Może już nie będą mówiły pięknymi zdaniami, ale może będą lepiej się z nami komunikowały, tak? Więc jakby szansa przed nimi jest ogromna i przed nami pracy jeszcze dużo i przed terapeutami, ale to, co jest ważne, to to, żeby one tą szansę dostały w konkretnym miejscu, z konkretnymi ludźmi przygotowanymi do tego, żeby z tymi naszymi dorosłymi pracować, to po pierwsze. Po drugie, żeby to miejsce było dla nich dostosowane. Żeby nie doszło do momentu, w którym będzie jakaś bezczynność, w którym on nie będzie miał co robić, zostanie w domu, bo nikt go nie zatrudni. Chociaż mógłby, bo przecież on sprawnie się posługuje komputerem. Mógłby robić takie proste prace biurowe, jak tu mówi Grażyna, ale nikt nie chce. To się ładnie mówi o integracji, o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tu jest najbardziej właściwe miejsce, żebyśmy my sobie powiedzieli, jak to należałoby robić. Mamy swoje doświadczenia, swoje poczucie. I teraz trzeba to tak zorganizować, żeby ta instytucja była tą instytucją, nad którą w tym sensie my ją zakładamy, ona tu powstanie w oparciu o stowarzyszenie. W tej chwili są osoby, które czekają tylko na to, żeby dać im pewne formy pracy i one są gotowe, żeby tę pracę wykonywać, czyli to tak jak z bezrobotnymi, którzy czekają na pracę, bo nie ma odpowiedniej pracy dla nich. Tak samo osoby autystyczne można potraktować jako pewną grupę osób bezrobotnych, które mogłyby wiele dać na takim rynku zawodowym, wykazać się swoimi umiejętnościami, gdyby tylko mogły. Przypomniałam sobie z naszych zajęć grupowych dorosłą osobę z autyzmem, która powiedziała, że rozmawialiśmy na temat, czego byśmy nie chcieli w życiu usłyszeć o sobie takiego przykrego. I pamiętam, że ona powiedziała, że ona nie chciałaby, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział jej, że ona jest pomyłką, błędem takim życiowym. Oczywiście serce mi puka, jak to mówię, bo pamiętam, że się dość wzruszyłam na tych zajęciach, bo chciałabym, żeby ci autyści też czuli, że ich istnienie nie jest jakieś bezsensowne. Jak zaczynaliśmy pracę nad filmem, nad projektem, to myślałem przede wszystkim o tym, w jaki sposób możemy pomóc Kasi, pomóc Wojtkowi, a okazało się, że tak naprawdę trzeba jakichś rozwiązań systemowych. Dzięki temu naszemu sobotniemu spotkaniu zobaczyłem, że jest potrzeba zajęcia się problemem dorosłych osób z autyzmem jako całego środowiska. Zobaczyłem entuzjazm rodziców i chęć, aby zrobić coś, co będzie procentowało w przyszłości. Okazało się, że zakład aktywizacji zawodowej, czy może jakaś inna forma aktywności fizycznej dla naszych dzieciaków, to jest coś, w co mogą zaangażować się rodzice, co może powstać. Mamy potencjał, mamy, tak jak postanowiliśmy na sobotnim spotkaniu, ten poziom piwnicy w naszym budynku na Sienkiewicza, gdzie możemy go zaadoptować i pewnie na jakiś czas to wystarczy. Tylko potrzeba środków finansowych, aby wyremontować, aby przygotować do takich warunków, żeby dzieciaki mogły tam pracować, ale pewnie za kilka lat będziemy musieli myśleć o jakimś osobnym miejscu, czy to hostelowym, gdzie będą mogli żyć, czy to miejscu, gdzie będą mogli pracować nasi dorośli podopieczni, bo przecież mamy ich 110 w tym momencie. W większości są to małe dzieci, ale także są to nastolatki. Czas płynie bardzo szybko, już obchodzimy 10. rocznicę istnienia stowarzyszenia. Za 10 lat będziemy mieli ponad 100 dorosłych ludzi, którzy będą musieli pracować. I od tego, czy uda nam się stworzyć takie miejsce, zależy ich przyszłość.